trend, który opanował ulicę i internet w 2023 roku i pozostanie z nami na dobre w tym roku, to jest trend Old Money Style albo Quiet Luxury. Niektórzy zastanawiają się, czy to jest toksyczne podejście do mody, czy może wprowadzające tutaj nam piękną, ponadczasową estetykę starych pieniędzy. O tym wszystkim więcej w drugiej połowie tego wideo. A najpierw zastanówmy się na tym, co to jest Old Money Style czy Quiet Luxury. Jest to minimalistyczne podejście do mody, które preferuje elegancję, taką ponadczasowy krój, dobry wybór tkaniny, które zapewniają wyrafinowanie na co dzień. Jeśli interesuje Cię ten trend, to zapraszam do oglądania tego wideo. Ja się nazywam Violeta Tymul, mówię o stylu, o elegancji, o tym, jak być piękną i szczęśliwą kobietą. Na początku proponuję przyjrzeć się bliżej terminowi i definicji. Quiet Luxury po polsku oznacza cichy luksus. Co to znaczy cichy luksus? To taki, który nie krzyczy o tym, że jest to coś drogiego, że za to wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy, czyli nie ma logo. W żaden sposób nie możemy określić, czy to kupione jest w sklepie bardzo drogim, luksusowym, czy może w takim po prostu zwykłym w mass markecie. O to właśnie chodzi i w tym jest cel Quiet Luxury. Więc to jest swego rodzaju minimalizm, współczesny minimalizm, tak, który po prostu tutaj nam proponuje całkowicie nową estetykę, elegancką estetykę. Estetykę, która jest przepełniona takimi motywami old money style, czyli starych pieniędzy, czyli osoby, które z pokolenia na pokolenie posiadają pieniądze. Nie chcą krzyczeć o swoim bogactwie, są przyzwyczajeni do tego bogactwa, tak? Bo to najczęściej nowobogacki styl się wyróżnia tym, że mamy tutaj dużo logo, mamy dużo jaskrawych elementów, mamy duży taki maksymalizm, taki barok w tym stylu się przejawia, gdy po prostu krzyczymy tym, że się dorobiłam pieniędzy i teraz mogę sobie na to pozwolić, więc pokazuję to dla wszystkich, żeby każdy o tym wiedział. Nie, tutaj my mamy z czymś całkowicie odwrotnym, bo to są osoby, które te pieniądze posiadają, tak? I po prostu się ubierają w taki komfortowy, bardzo też elegancki sposób. Jednakże od zeszłego roku, to czy się należy do bogatych rodzin z pokolenia na pokolenie, czy nie, to wszyscy próbują naśladować ten styl Quiet Luxury. No i tutaj niektórzy poruszają taki temat, czy to jest toksyczne, czy nie, że udajemy może, że jesteśmy bogaci, że należymy do tych rodzin, które są bogate, mają te właśnie kapitał przekazywany z pokolenia na pokolenie. A najczęściej chyba u nas w Polsce, na Litwie też nie, bo po komunizmie to jest troszkę trudno, nawet bardzo trudno, tak? Może są inteligenckie rodziny, ale tutaj z tym trendem troszkę o coś innego chodzi. Tutaj już o taki świadomy wybór, o też to, że estetyka i postrzeganie piękna się zmienia, tak? Gdy mamy właśnie pieniądze. Nie obowiązkowo, gdy mamy tylko pieniądze, ale gdy jesteśmy wychowani w takich rodzinach, które mają za sobą jakąś przeszłość, tak? Może też jakieś arystokratyczne bardziej korzenie. Więc po prostu to wszystko my przekazujemy poprzez swój ubiór. I tutaj ja nie jestem taka pewna, że ten trend jest toksyczny. Nie wiem, napiszcie mi, jak Wy właśnie na to spostrzegacie. Oczywiście gdy nadużywamy czegoś, to się staje toksyczne. Nawet chyba ziółka, jeśli weźmiemy i będziemy tego nadużywać, zbyt dużo nawet tego samego rumianku albo nagietka jako herbaty pić, to będzie działało na nas jako trucizna. Więc tutaj tak samo z tym trendem, jak z każdym innym też, bez nadużywania i bez jakiejś takiej asocjacji może siebie z jakimś członkiem tutaj rodziny Rothschildów czy jeszcze kogoś, tak? Bez tego. Po prostu to jest bardzo fajny trend, który proponuje piękną estetykę. Ja też powiem Wam, że ten trend fajnie tutaj się prezentuje, daje odpocząć nam od tych wszystkich logo. Z jednej strony, takie jest założenie tego trendu, że da nam odpocząć od tych logo, od tych jaskrawych jakichś takich tutaj przejawień mody. Jednakże nie każdy to tak pojmuje i ten trend Quiet Luxury może dlatego też jest postrzegany jako bardziej toksyczny i ja też to postrzegam jako toksyczny element jego, że niektóre osoby po prostu postrzegają, że jeśli będę miała jakieś dodatki szczególnie od luksusowych marek, czy to na przykład jakieś torebkę od Hermes, to jest najlepszy przykład, albo torebka od Chanel, albo jakieś tam klapki od Hermes, tak, te takie orany najbardziej rozpopularyzowane, też pasek na przykład i jakieś też te logo też jest widoczne na pasku. Jeśli Wam to się podoba, jeśli to jest autentyczne z Waszym stylem, jest ok. Tyle, że bardzo często, szczególnie na Instagramie, można zobaczyć, że to jest po prostu wartość sama w sobie, tak? Czyli my tutaj nie prezentujemy tak bardzo może naszego stylu,
albo też prezentujemy nasz styl, ale całość, co łączy to w jedno i co daje jemu wartość, no to właśnie są te dodatki z tych luksusowych marek. I ja się z tym nie zgodzę i powiem Wam, że to właśnie też się przyjmuje szczególnie na Instagramie i się staje częścią tego trendu. Ten quiet luxury, no już trudno tutaj sobie to wyobrazić bez tutaj Kelly od Hermes torebki, tak? No Birkin może wygląda troszkę mniej elegancko, więc może to jest mniej tak pokazywane. Jednakże takie nadużycie i takie pokazywanie, że tylko z tą torebką to jesteśmy w trendzie, tak? Tym quiet luxury, no to nie o to tak naprawdę chodzi, tak? Trzeba także bardzo dobrze zrozumieć myśl i światopogląd tego trendu i tych osób, które on naśladuje. Tak naprawdę ten trend jest trendem i jest interpretacją tego, jak te osoby się ubierają. Tak naprawdę mogą się ubierać całkowicie inaczej. To zależy też od osobistego stylu i od osobistych preferencji. To jest coś bardziej takiego jak przerysowanie tego stylu. Szczególnie też ten old money style bardzo przypomina taki arystokratyczny styl brytyjski, angielski styl, tak? Elementy w tym oczywiście też są. I też taką mieszanką może jakiejś Riviery, tak? Albo też na przykład wybrzeża Amalfi i nasze wyobrażenie, jak to by się tutaj warto było ubrać, tak? Jak się ubierają osoby, które tam odpoczywają. Warto także zastanowić się, dlaczego powstał ten trend. Przede wszystkim jest on jako taka przeciwwaga dla tego trendu, o którym już wspominałam, tej logomanii, tego takiego nowego pieniądza i pokazywania swojego bogactwa. Czyli bardziej powstał on jako przeciwstawienie do tego trendu i też w ogóle on się tak naprawdę przeciwstawia każdemu innemu trendowi, ponieważ pokazuje coś, co będzie się dobrze prezentowało przez lata, coś, co nie wychodzi z mody, tak? Taki trend bardzo modny, który pokazuje nam coś, co nigdy nie wyjdzie z mody, co jest ponadczasowe, tak? Naprawdę, dlatego tak bardzo do nas to przemawia, tak? Szczególnie, że jako, że teraz jesteśmy w takim okresie niedużej recesji gospodarczej, też inflacji, gdy nasze pojęcie o tym, że rośnie wszystko się rozwija, zaczyna się zmieniać, tak? Że gospodarka będzie non-stop się rozwijała, teraz jednak tak nie myślimy, zaczynamy już tak się zastanawiać. Więc w takie momenty ten trend naprawdę bardzo dobrze się tutaj wpisuje, ponieważ przemawia to do nas, bo chcemy kupić coś, co możemy na to liczyć przez lata, tak? W naszej garderobie, że zawsze to będzie dobrze wyglądało, więc to tak idzie w nogę właśnie z czasem. Także ostatnio pojawia się coraz więcej filmów i też seriali o tej naszej elicie, tak? Która się właśnie ubiera w tej quiet luxury stylu. Czy to The Crown teraz, właśnie był ostatni sezon, też Downton Abbey, może ja tak z opóźnieniem to pooglądałam i może dlatego mi Netflix proponuje przez cały czas takie właśnie filmy. Jakoś ta popularność brytyjskiej rodziny królewskiej, tak jakoś tego wszystkiego się dzieje więcej. Napiszcie, może to tylko tak u mnie, w moim postrzeganiu świata, ale jest więcej takich filmów. Też jest dużo filmów, które pokazują nowo bogatych, tak, noworyszy, którzy mają bardzo dużo właśnie tych luksusowych marek i to wszystko prezentują przez cały czas, non-stop, te logo, szczególnie luksusowe, tak, Dubai Bling właśnie takie oglądałam, to jest właśnie całkowite przeciwstawienie temu stylowi, ale to też bardzo dobrze nam pokazuje, jakoś ostatnio jest większe zainteresowanie, jak właśnie przebiega życie tych bogatych, naprawdę bogatych osób. Także ten styl quiet luxury jest bardzo łatwy w naśladowaniu. Naprawdę przynajmniej jakieś elementy możemy wdrożyć do swojej garderoby, i tam pozostawić. Powiem Wam, że ja uważam, że pod tym względem jest naprawdę dobrym trendem, że uczy większość osób, żeby widzieć piękno w tej prostocie. Więc tutaj ta elegancja, ta prostość tych linii naprawdę jest bardzo dobra, że nasze oko też się przyzwyczaja do tego, że nie musi cały czas bardzo dużo się dziać, żeby to było czymś atrakcyjnym i pięknym. Dlatego ten styl podnosi poziom naszego gustu, tak? On podnosi poziom właśnie wyrafinowania i to, jak my postrzegamy piękno. Więc tutaj wiecie, trudno jest powiedzieć, że jest on całkowicie toksyczny, ponieważ naprawdę jest bardzo dużo zalet, które płyną właśnie z tego trendu. A jak Ci się podoba ten trend? Uważasz go za toksyczny, czy może też jakieś elementy z niego przyjęłaś do swojej garderoby? Daj mi obowiązkowo o tym znać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło poczytać o Twoich doświadczeniach i o tym, co Ci się podoba albo nie w tym trendzie. Dziękuję Ci bardzo. Jak odtworzyć styl quiet luxury w każdym budżecie?
Na początku chcę Wam zaznaczyć, taką gwiazdkę tutaj chcę od razu postawić i powiedzieć Wam, że odtwarzamy styl. Nie próbujemy się ubrać tak, aby ktoś pomyślał, że mamy pieniądze. Ok? Właśnie myślę, że toksyczność tego trendu polega też na tym, że próbujemy być kimś, kim nie jesteśmy, tak? I już tak jakoś tak podświadomie to próbujemy zrobić. Nie. My po prostu odtwarzamy piękną estetykę, ponadczasową estetykę, która zaprezentuje nas z lepszej strony, tak? I będziemy po prostu, no to piękno rozszerzać, tak? Na świecie. Dobra, przechodzę do pierwszego punktu. Punkt pierwszy chodzi o to, aby zrozumieć sposób myślenia tego trendu i jego logikę. Przede wszystkim tutaj chodzi o to, aby pokazać ponadczasową elegancję, wybierać prosty krój, tak, który będzie trwał nam latami. O tym też mówiłam na początku tego wideo i także bardzo fajnie, gdy mamy takie właśnie elementy, które wyglądają, że zostały przekazane z pokolenia na pokolenie, że to są czy to biżuteria, czy to może zegarek, czy to może jakieś dodatki, a może nawet jakieś i ubrania, że one właśnie wyglądają w taki sposób, że są czymś bardzo jakościowym, naprawdę na wysokim poziomie wykonania rzemieślniczym i są właśnie przekazywane. Właśnie gdy zrozumiemy ten sposób myślenia, będzie nam łatwiej już tutaj dostosować te inne punkty i zestawić ten styl i ubrania, tak, w jedną całość. Jeśli podoba Ci się to wideo, będzie mi bardzo miło, jeśli postawisz lajka pod tym wideo. Pomoże mi to w rozwoju mego kanału, będę Ci bardzo za to wdzięczna. Kolejny punkt to poznać paletę kolorów. Przede wszystkim Quiet Luxury, jak już sobie mówi nazwa, tak, że jest cichym trendem, wybiera naprawdę stonowane kolory. Są to bazowe kolory. Mogą to być na przykład biały, śmietankowy, ecru, pastelowe jakieś takie kolory, tak? Albo beżowy, może być karmelowy, granatowy, czarny na pewno. To są wszystko kolory, które idealnie właśnie będą też ze sobą się fajnie zestawiały, bo są wszystko takie dobre, bazowe kolory i pięknie będą tutaj też prezentowały nam ten styl. Chcę zwrócić Waszą uwagę tylko na jedną rzecz. Wybierajcie kolory albo chłodne, albo cieple. Bo czasami tak może być, że jeśli wybierzemy na przykład, bardzo często to się zdarza z karmelowym, z wielbłądzim kolorem, że czasami można znaleźć taki chłodnawy odcień, ale najczęściej to są ciepłe odcienie. I gdy je zestawiamy razem, nie wygląda to tak dokładnie dobrze. Trochę jest jakaś taka dysproporcja, dysonans i właśnie tutaj są te takie blendy, że później widoczne jest, że coś tutaj jest niedopracowane i ta estetyka właśnie nam nie wygląda spójnie. Więc tutaj sekret polega właśnie na tym, aby wybierać te kolory w jednej temperaturze. Albo w cieplej, albo w zimnej. Kolejny punkt to kupić takie bazowe rzeczy. Bazowe rzeczy, które należą do tego trendu, to takie, które nie nadużywają też tutaj oversize'em, są bardziej dopasowane do naszego ciała i możemy tutaj zaliczyć, właśnie dlatego założyłam tutaj właśnie polo, naprawdę z kołnierzykiem, czy to też koszula, zawsze dobrze się sprawdzi do naśladowania tego trendu. Tutaj także wybieramy takie bardziej dopasowane spodnie, szyte na miarę. Najlepiej, gdyby to było tak. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe i nie obowiązkowo, aby to było tak, bo tutaj w każdym budżecie. Po prostu, gdy wybieramy to w sklepie, sprawdzamy, czy to dobrze leży na mojej figurze. Jeśli tak, po prostu tutaj wtedy szczał w dziesiątkę i jesteśmy tutaj dobrze w tym trendzie. Także sprawdzą się bardzo dobrze żakiety. Każdą okazję, czy to zimą, czy to latem, czy to do pracy, czy to może na jakiegoś drinka, tak? Zawsze ten żakiet można zdjąć i mieć piękną bluzkę pod spodem. Także preferowanie takich tkanin jak kaszmir zimą, a len latem. Bo to są takie naprawdę luksusowe tkaniny. Także jedwab, czy to bluzka, czy sukienka, naprawdę wyglądać to będzie bardzo kobieco, fantastycznie. Co do obuwia, to naprawdę tutaj dobrze się sprawdzą lofersy, mokasyny, bardziej delikatne takie sandałki na lato i kobiece obuwie na zimę. Oczywiście może być podeszwa, ale jak już mówiłam, nie za duża, troszeczkę. Jeśli interesuje Cię elegancja, ponadczasowa moda i styl, to zapraszam Cię do zapisania się na listę oczekujących na mój kurs Garderoba z klasą, który ruszy już w tym roku. Będziesz jako pierwsza poinformowana o możliwości zakupu tego kursu. Link znajdziesz w opisie tego wideo. Kolejny punkt to zwracać uwagę na skład naszej tkaniny i z czego zostało wykonane ubranie. Już troszkę wspomniałam o tym wcześniej. Staramy się kupować naturalne tkaniny. Oczywiście wiskoza może być, pięknie to będzie wyglądało. Może nawet być też poliester, tak, który jest sztuczną tkaniną. Chodzi o to, żeby to wyglądało dobrze, tak? I żebyśmy się też czuły w tym dobrze, wygodnie, komfortowo. To jest też bardzo ważny element tego trendu. To, jak my się czujemy, ponieważ gdy czujemy się dobrze, to też z pewnością idziemy i się poruszamy, tak? Jesteśmy, dobrze wyglądamy, tak?
prezentujemy siebie na poziomie. Ale ja też w innych wideo i bardzo często mówię, no, że lepiej jest zainwestować w kilka rzeczy, w mniejszą ilość rzeczy, ale kupić je jakościowe. Też tutaj chodzi o tą tkaninę, o te dobre sklady. Taki jeden niuans, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, na przykład kaszmir. Teraz można go kupić w każdym sklepie. Nawet w Zarze pojawił się kaszmir. Tyle, że nie jest on dobrej jakości. Naprawdę już jest cały zmechacony, po prostu jak wisi na tych wieszakach i powiem Wam, no też swetry lepiej takie nie zawieszać na wieszaku, ponieważ one się rozciągają, więc to też nie jest dobry zabieg, ale w sklepie był na wieszaku. No po prostu takiego czegoś, no nie warto kupować, bo też on kosztuje dość tak dobrze, no w sensie taniej niż może w innych sklepach, ale tutaj właśnie lepiej zastosować się do takiej logiki, że zapłacić troszkę więcej, kupić już lepszą jakość, ale coś, co będzie trwalo. No po prostu już w sklepie można widzieć i to zmechacenie, no po prostu widzimy, tak? Szczególnie tutaj właśnie w tych miejscach, które są najczęściej dotykane, tak? Nawet gdy przymierzają. Czyli tam ktoś się przymierzył ten sweter kilka razy i on już wygląda, no jakby tak kilka miesięcy go ktoś już zakładał. Więc na takie zwracajcie uwagę rzeczy i po prostu no nie kupujcie, bo to po prostu jest marnacja pieniędzy, tak? A nam może się też wydawać, że inwestuję w coś dobrego, w kaszmir. Nie, jednak jakość składów jest różna w każdym sklepie, tak? Nawet jeśli to jest kaszmir ten sam w Zarze, czy może w COS. Na przykład w COS kaszmir nie kosztuje tak dużo, ale jest naprawdę o wiele lepszej jakości. Kolejny punkt to inwestować w dodatki. Tak już Wam wspominałam, że te dodatki czasami tutaj z luksusowych sklepów się pojawiają, czy to torebki, czy to właśnie paski. No powiem Wam prawdę, że może tutaj troszkę tak wygląda to przeciwstawne, no jednak fajnie, gdy nasze dodatki są dobre, dobrej jakości, wyglądają, że są wykonane naprawdę z jakościowej, czy to z jakościowej tkaniny, tak, czy z jakościowego materiału i po prostu świadczą o poziomie. Nie obowiązkowo one muszą pochodzić z jakichś luksusowych sklepów. Naprawdę, jeśli podróżujecie we Włoszech, takie są rzemieślnicze, nieduże, malutkie sklepy, w których można kupić bardzo fajne rzeczy, czy to ze skóry, czy to jakieś też można jedwab kupić, kaszmir. Naprawdę są fajne rzeczy, sklepy są takie małe, nieduże, lokalne, takie butiki, ja bym nawet to nazwała, no zwracajcie na to uwagę, na takie rzeczy i starajcie się wtedy kupić. Troszkę one też się znajdują poza tymi najbardziej turystycznymi atrakcjami, turystycznymi uliczkami, więc to trzeba tak sobie spacerować, wiedzieć, albo też sprawdzać w internecie, no gdzie takie właśnie perełki można znaleźć, tak? Gdzie lokalnie właśnie ludzie chodzą i kupują. I tam można kupić naprawdę bardzo dobrej jakości rzeczy, przepięknie wyglądające. Też o tym mówię w swoich innych wideo, których pokazuję te rzeczy, które ja kupiłam we Włoszech, które naprawdę fantastycznie się prezentują, zawsze wyglądają z klasą. I wyglądają też tak samo, no może nie tak samo super dobrze jak te luksusowe torebki, albo paski, dodatki i inne, czy to też obuwie, ale też wyglądają na poziomie, też wyglądają z klasą i przy tym naprawdę kosztują nie tak bardzo dużo, no bo w takich sklepach najczęściej to 100-200 euro rzecz by kosztowała, tak? Podczas gdy mówimy o luksusowych markach, no to 1000-2000 i więcej. Jeśli mówimy o Hermes, tak, Chanel, no to 10 000 euro takie torebki właśnie tutaj kosztują. Zapraszam Cię także do obserwowania mnie na Instagramie. Tam dzielę się wszystkim o wiele bardziej bezpośrednio z Wami, więc przechodź i obserwuj mnie tam. Będzie mi bardzo miło. Kolejny punkt to jest zrezygnować z logomanii. No tutaj mi się przypomina od razu takie wideo, które uśmiechnęłam się jak to zobaczyłam, które na Instagramie widziałam, ktoś stworzył takie zdjęcia, zestawienia właśnie o tym quiet luxury też i jak być elegancką kobietą. I pierwszy punkt, powiedzieć nie dla logo. No i tam się pokazuje jakieś tam rzeczy bez logo, a później się pojawiają klapki Hermes, te orany, które same w sobie zawierają logo, tak? To jest taka litera H, taka naprawdę dobrze widoczna, też dobrze znana, bo te klapki po prostu się stały takim hitem, to już są podróbki do tych klapek, można znaleźć wszędzie, też w takich miejscach turystycznych, naprawdę wszędzie, bardzo często też we Włoszech widziałam, że można je kupić w różnych kolorach i powiem Wam, że to jest też niezrozumienie do końca, gdzie te logo są, tak? No właśnie zwracać uwagę trzeba na to, te paski też często. Czasami wygląda to dobrze, tak? Ja nie mówię, że to trzeba całkowicie z tego zrezygnować. Jak Wam to się podoba, to może być, ale po prostu, żeby nie było tego logo wszędzie. Jeśli wybieramy jakąś rzecz, na której wiemy, że jest to logo, tak? Bo te firmy są zainteresowane w tym, żeby to logo swoje zostawić, żeby popularyzować, tak? O sobie mówić, to taki bezpłatny marketing dla nich po prostu
tym logo, więc oczywiście, że to logo, no czasami no niemożliwe tego się pozbyć, tak, no nie wytnę tutaj sobie kawałek koszuli, a czasami te koszule też są z logo od razu, albo z takim jakimś takim elementem, znaczkiem, że już każdy wie mniej więcej, okej, no to chyba Ralph Lauren ta koszula jest, nie, więc no trudno jest czasami, chociaż oczywiście możemy wybrać jakąś inną firmę, nie obowiązkowo wybierać, ale chodzi o to, że przynajmniej wtedy staramy się, żeby to logo było jedno, no albo dwa max, tak, żeby nie było tego, że i na torebce logo, albo torebka jest cała zrobiona z logo, tak, jak na przykład torebki od Louis Vuitton, no te takie bardzo często nadużywane, ta kratka, która od razu nam się kojarzy z tą marką, tak, też te torebki są bardzo często podrabiane, więc jak ktoś ją ma, to no, czasami tak się zastanawiasz, czy to jest podróbka, czy to jest prawdziwa, no bo chyba jest więcej podróbek tych torebek niż jest prawdziwych tak naprawdę, autentycznych. Dobrze, czyli chodzi o to, żeby właśnie nie mieć tutaj i torebki z logo, i pasek z logo, i tutaj mamy jakieś logo, i może na czapce mamy logo, albo na jakiejś tutaj opasce na głowie. I buty mamy też z jakimś logo, tak? Po prostu, żeby tego nie było. No, jeśli już jest gdzieś to logo takie ukryte, jest ok. Czasami te logo są też ukryte, ale nawet ja nie znam takich marek. Czasami może to być jakaś taka bardziej niszowa, też jakieś tam swoje logo zamieści, ale jeśli nie jest to jakieś krzyczące logo o sobie, które już wszyscy znamy, czy to Gucci, czy to Hermes, tak, te literki H, czy to Chanel, też wszyscy znają te takie dwie literki C odwrócone, no to naprawdę, jeśli to nie jest takie logo, jest bardziej takie jakieś delikatne, mało kto będzie znał, co to jest za tak naprawdę jakaś taka firma, no to może być. Nie jest to coś takiego, że już takie nie. Ale po prostu jeśli chcemy autentycznie się ubrać w stylu quiet luxury i nie krzyczeć o swoim bogactwie, tak? No to wtedy wybieramy właśnie takie rzeczy naprawdę, które minimalnie wskazują na to, z jakiego sklepu to pochodzi. Bo oczywiście możemy wybrać z jakichś bardzo drogich sklepów. Są naprawdę bardzo też drogie, luksusowe marki, które są w zapomnieniu, ponieważ no, one tak nie wydają tyle pieniędzy na swój marketing, tak, żeby być obecne wszędzie. Więc właśnie takie osoby raczej wybiorą taką markę, niż pójdą kupią kolejną torebkę w Chanel, tak, którą no, ma bardzo dużo osób, tak? I też bardzo dużo podróbek. Kolejny punkt to zachowanie czystych linii, wybór prostego kroju. Tutaj chodzi o to, żeby stawić na klasykę, ponieważ chodzi nam oczywiście o to, aby to trwało przez lata, żeby to było ponad modą, ponad trendami, to dlatego właśnie zawsze wracamy do klasyki, wybieramy coś o jak najbardziej prostym kroju. Prosty krój, na przykład ja jestem teraz w koszulce polo, to jest prosty krój. Po prostu jest zuszyta, też ma jakieś rękawa, tutaj dość zwykle, tak, troszkę ma tutaj ściągnięte oczywiście, ale można to uznać jak najbardziej za prosty krój. Gdyby tutaj były jakieś falbany, jakieś kokardki, jakieś może ściągnięcia w różnych miejscach, żeby tutaj tak ciekawie to wszystko się układało, ta faktura tej tkaniny, no to wtedy to nie jest właśnie ten prosty krój, o którym mówię i to nie najlepiej właśnie pasuje z tym quiet luxury. Właśnie chodzi o tą prostotę tego kroju też, że te rzeczy bardzo dobrze będą ze sobą się komponować, bo jeśli nasza koszula jest jakaś inna, może ma tutaj zakończenie, jakieś zawiązanie, jakieś podejrzane, w sensie, no nie podejrzane, ale jakieś takie inne, bardziej niezwykle, tak, nieklasyczne, to wtedy będzie to trudniej nam komponować z innymi rzeczami. Chodzi w tym stylu o to, aby jak najwięcej kombinacji stworzyć z naszą ograniczoną liczbą rzeczy, tak, ponieważ kupujemy jakość, nie ilość, nie gonimy się za ilością, wybieramy jakość, wybieramy też ograniczoną liczbę rzeczy. I przy wyborze każdej rzeczy zwracamy uwagę na to, jak ona została wykonana. Czy to jest dobrze uszyta, czy te linie, szwy są równe, czy te na przykład jeśli są kratki, czy te kratki ze sobą są zestawione dobrze, czy nie rozbiegają się zbytnio, czy to jest naprawdę wysokiej jakości wyrób ze skóry, czy ta torebka właśnie ma szwy pięknie wykonane, czy nigdzie coś się tam już nie odkleja, nie rozchodzi, tak? Właśnie na tym bardzo dużo zależy to, aby no po prostu ten trend naśladować, no a także, żeby kupić coś jakościowego, co będzie też dobrze wyglądało, co będzie wyglądało jako coś eleganckiego, dodawało nam klasy i też trwało przez dłuższy czas. Jakie marki prezentują styl quiet luxury? Jeśli chodzi o luksusowe, to na pewno Hermes, Chanel, Burberry, Loro Piana albo Brunello Cucinelli. Jeśli spojrzymy na nie, naprawdę możemy wziąć dobrą taką inspirację, jak ten trend powinien wyglądać. Szczególnie Loro Piana, Brunello Cucinelli mają też bardzo stonowane te kolory, więc pięknie przekazują tą właśnie pojęcie kolorystyki tego stylu. Jednakże nie trzeba wydawać fortuny, żeby ubrać się właśnie podobnie. Tak naprawdę możemy znaleźć rzeczy, które są podobne, czy to w Zara, czy to w COS, czy to w Massimo Dutti nawet, po
Po prostu kierujemy się tymi właśnie zasadami, które wspomniałam i naprawdę można znaleźć pięknych dużo rzeczy. Także z takiej bardziej przystępnej może jest Ralph Lauren, tak, to jest premium, marka na poziomie premium, czyli czasami, gdy są jakieś obniżki, to można też coś dla siebie kupić, tak? Tyle, że pamiętamy, że kupujemy rzeczy bardziej jakościowe, ponieważ ten trend no właśnie polega na tym, że ta jakość tego wykonania powinna świadczyć już o tym, że to jest może kupione w drogim sklepie. I tak naprawdę, jeśli wykorzystamy te wszystkie zasady, o których wspomniałam, to wszystko razem pięknie ułożymy, to wiecie, z daleka, może jak ktoś wie, że to jest Zary, jakaś bardzo tam znana rzecz, wiesz, to będzie wiedział, że oczywiście to jest, ale tak naprawdę myślę, że często trudno będzie zrozumieć i nawet uwierzyć, no, że te rzeczy są właśnie z mass marketu, bo ten styl no, pięknie właśnie to pokazuje, że możemy wyglądać lepiej, tak, i wyglądać też drożej ubrane, niż tak naprawdę za to zapłaciłyśmy. Jak mówiła Coco Chanel, moda przemija, styl pozostaje. Dlatego tutaj radzę wziąć coś z tego stylu do swojej garderoby i po prostu no, stworzyć coś, co odpowiada dla Was. Po prostu w ten sposób możemy stworzyć coś bardziej autentycznego. Ponieważ jeśli będziemy po prostu całkowicie się ubierać w jakimś jednym stylu, w jednym trendzie, który dominuje, może to czasami też nam być takie uczucie nieautentyczne, szczególnie tutaj z tym trendem, gdy udajemy, że może jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Więc tak naprawdę radzę Wam zobaczyć, co dla Was się podoba, jakie elementy, bo może ta estetyka być bardzo przyjemna dla oka, po prostu, które laknie takiego ukojenia, uspokojenia. Dlatego naprawdę wybierajcie coś dla siebie. Możecie czasami się ubrać w jednym stylu, czasami w drugim. Ja bardzo często tak robię, bo ja mam w sobie też bardzo dużo romantycznego stylu. Lubię takie kobiece jakieś sukienki, które może nie mają tak bardzo blisko do czynienia z tym quiet luxury, który jest bardziej taki może spokojny, klasyczny styl, tak? Ale czasami mogę się ubrać tak, czasami tak, w zależności od okazji, w zależności od nastroju. Ponieważ radzę Wam tutaj po prostu zawsze ubierać się tak, jak Wy czujecie się najlepiej, tak? Z czym Wy czujecie się najlepiej. Ponieważ ten styl, nasz styl powinien być jak najbardziej autentyczny, pasujący dla nas, przemawiający do nas i pokazujący naszą indywidualność. Ponieważ właśnie tylko wtedy będziemy czuć się pewne siebie, będziemy nieść to ubranie z podniesioną głową, z uśmiechem na twarzy, z też tutaj otwartymi plecami, tak, piękną postawą. Wtedy będziemy emanować pewnością siebie, pięknością i elegancją. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądać elegancko, no to zapraszam Cię do oglądania moich innych wideo, w których dużo mówię na ten temat. Dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście razem ze mną i do zobaczenia w tych kolejnych wideo. Pa, 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 pa!